Jest w opisie Ewangelii pewnego rodzaju dziura w wydarzeniach, którą trzeba sobie jakoś domyślić, żeby zobaczyć cały ciąg wydarzeń, który był związany z aresztowaniem i potem z sądem Pana Jezusa. Po tym jak Go związano jak zbója w Ogrodzie Oliwnym, jak kryminalistę zaprowadzono na sąd do Annasza i Kajfasza, to tracimy z oczu uczniów Pana Jezusa. Byli w Ogrodzie Oliwnym, uciekli stamtąd, pewnie się rozproszyli we wszelkie możliwe strony, a potem dwóch z nich znajdujemy nagle na dziedzińcu arcykapłana. Znajdujemy tam Piotra i Jana. Nie wiemy, co się z nimi działo i jak długo to trwało między tym pojmaniem w Ogrójcu, a znalezieniem się na dziedzińcu świątyni. Prawdopodobnie było to ładnych kilka godzin, dlatego że pojmanie pewnie dokonało się jakoś przed północą, może koło północy. Natomiast widzimy ich tam tuż przed świtem rano, kiedy wchodzą na ten dziedziniec świątynny. I warto dzisiaj w tej czwartej stacji na chwileczkę spróbować wejść w tę niedopisaną, nieopowiedzianą do końca przestrzeń, którą nam zostawia Biblia. Otóż pytaniem, na które nie znamy odpowiedzi, jest kwestia tego, w jaki sposób Piotr i Jan dostali się do świętego miasta Jeruzalem. Wiadomo z historii, że miasto było zamykane na noc. Wszystkie bramy, pewnie ze względów bezpieczeństwa, były zamykane aż do świtu. Prawdopodobnie oczywiście była otwarta tamtej nocy jedna brama, której pilnowali strażnicy, która miała służyć różnym członkom Sanhedrynu, którzy mieszkali poza murami miasta, żeby mogli wejść na to nocne posiedzenie. Ale prawdopodobnie tylko oni mogli wtedy wchodzić do miasta. Nie wiemy więc, w jaki sposób Piotr i Jan dostali się do środka. To, w jaki sposób dostali się na dziedziniec świątynny, to już wiemy, dlatego że Jan znał tam kogoś, kto go wpuścił. Natomiast musieli pokonać miejskie mury, musieli pokonać miejskie bramy. I trochę nie wiadomo, czy w jakiś dziwny sposób przez nie przeszli, czy też udało im się jakoś wkręcić przez tą może jedną otwartą bramę, może wymyślili jakiś fortel. W każdym bądź razie pokazuje to, że wymagało to dużego wysiłku. Oni nie mogli od tak po prostu do tego miasta się dostać. Otóż jeżeli rzeczywiście tak było, jeżeli Piotr i Jan musieli wykonać jakiś albo sprytny, albo przebiegły, albo może wręcz jakiś waleczny plan, żeby się dostać do Jeruzalem, to rzuca zupełnie inne światło na Piotra i na jego zdradę. Dlatego, że okazuje się, że Piotr po Ogrójcu, po tym momencie, kiedy uciekł, bojąc się, że będzie pojmany i może skazany i może zabity, wcale nie schował się gdzieś w jakiejś norze, tylko jak się okazuje, tylko on, no i święty Jan, spróbowali zawalczyć o bycie z Panem Jezusem. Może gdzieś z boku, może wystraszeni, może nie gotowi do tego, żeby się otwarcie przyznać, że są Jego uczniami. No ale jednak sforsowanie w nocy warownego miasta, wymyślenie takiego przebiegłego planu, żeby tam się dostać, wskazuje na to, że Piotrowi bardzo pałało serce. Że Piotr, chociaż pewnie cały w strachu, to jednak płonął miłością do swojego nauczyciela. To jednak zrobił prawdopodobnie wszystko, co się dało, no żeby być blisko Niego, żeby się dostać i może nawet szukał jakiejś okazji, żeby gdzieś Go przechwycić, żeby gdzieś Go odbić, żeby gdzieś tam w tym świętym mieście, gdzieś na dziedzińcu świątyni, tego Pana Jezusa uratować. To nie jest Piotr, który się po prostu wystraszył i uciekł. To jest Piotr, który wydaje się do samego końca, tam gdzie potrafił, to walczył. Oczywiście najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to, że mimo tych wszystkich wysiłków,
Mimo rzeczywistej gorliwości, żarliwości i takiej próby stanięcia na wysokości zadania, to Piotr jednak przegrywa. To mimo, że dostał się z Janem na dziedziniec świątyni, to w kulminacyjnym momencie, kiedy można było się jednak przyznać, kiedy można było stanąć w jego obronie, to Piotr się wyparł. I myślę, że to jest strasznie ważne, żeby to zobaczyć. Ten gorzki płacz, który się potem pojawia u świętego Piotra, kiedy widzi Pana Jezusa, słyszy piejącego koguta i wie, że jest zdrajcą. Ten gorzki płacz, on się bierze stąd, że my wszyscy naprawdę bardzo wierzymy w nasze siły. I nawet jeżeli ktoś sumiennie i rzetelnie podejmuje wszystkie możliwe wysiłki, żeby się grzechowi oprzeć, żeby Pana Jezusa nigdy nie zdradzić, no to jednak w decydującym momencie my wszyscy po prostu upadamy. I to, co jest najważniejsze, to Pan Jezus prawdopodobnie wcale nie liczył na to, że Piotr będzie taki silny. Pan Jezus wcale nie czekał i nie szukał w Piotrze takiej zdolności. Właśnie dlatego mu zapowiedział tą zdradę. I ten gorzki płacz się wziął właśnie z tego przekonania, no, że Piotr wierzył w siebie. Kiedy Jezus patrzy na ciebie, to wcale nie szuka w tobie nie wiadomo jak wielkiej siły, nie wiadomo jak wielkiej żarliwości i gorliwości, chociaż ona jest strasznie potrzebna. Ale jeśli w nią uwierzysz, to będziesz potem gorzko płakał. Jeżeli w życiu gorzko płaczesz, bo widzisz, jaki jesteś beznadziejny, to się bierze nie stąd, że zawodzisz Pana Boga, że Pan Bóg jest rozczarowany, tylko stąd, że ty sam jesteś rozczarowany sam sobą. Tak jak Piotr prawdopodobnie rozczarował się tym, że mimo podjęcia największych wysiłków i tak upadł. Przypuszczam, że spojrzenie Pana Jezusa wtedy, kiedy spotkały się oczy Jego i Piotra, to nie było spojrzenie, które mówiło wiedziałem, które mówiło a nie mówiłem, które mówiło Piotrze, uwierzyłeś w siebie, a teraz zobacz jak przegrałeś. Nie. To było spojrzenie pełne miłości, takie spojrzenie, które już było przebaczeniem, które już okazywało miłosierdzie. Jeżeli nie chcesz gorzko płakać nad sobą, rozczarowany tym, kim jesteś, to po prostu przestań wierzyć we własne siły. To po prostu wpatrz się w twarz Jezusa i zobacz, że On nie tego w tobie szuka. Że On szuka po prostu kogoś, kto z Nim będzie. Kto będzie potrafił zawsze za Nim chodzić, tak jak Jego słabość na to pozwala. Tego szuka w tobie Jezus.